Moi drodzy, jeżeli chcecie sobie zapewnić szczęście, to najlepiej udać się do pagody w Saigonie, a ta pagoda, która jesteśmy teraz, jest do tego najlepszym miejscem. Jak widzicie, tutaj mamy staw z rybkami. To jest taki element feng shui, gdzie mamy wodę, gdzie mamy różne metale, czyli mamy drewno, mamy kamień. Z rybkami jest jeszcze inna historia. Rybki wypuszczać w buddyzmie jest taka tradycja wypuszczania zwierząt na wolność. Chodzi o to, że wypuszczając zwierzęta zapewniamy im wolność, przez to my tak jakby zapewniamy sobie dobrą karmę, tak? Czyli dobra karma, która później nam stworzy lepsze życie na ziemi. No zapraszam dalej. Jak widzicie, tu jest staw z żółwiami. Akurat dzisiaj tych żółwi jest niewiele, można znaleźć dosłownie kilka, ale jeszcze kilka lat temu to było ponad setka żółwi. Wietnamczycy tu przychodzili i wypuszczali żółwie, żeby raz dać im wolność, tak żeby one nie męczyły się gdzieś w klatce czy w małym akwarium, a dwa, żeby sobie zapewnić dobrą karmę, która przyniesie ludziom szczęście. Jak widzicie, tam był ołtarzyk, przed którym złożyłem pokłony strażnikowi pagody. Zrobiłem to po to, żeby raz sobie pozwolić żeby pozwolił mu wejść do pagody. Dwa, ten strażnik ma za zadanie zatrzymywanie szczęścia, żeby szczęście nie uciekało z pagody. Jak widzicie, strażnik jest tyłem do bramy, a przodem do pagody. Dlaczego? Dlatego, że w pagodzie jest jadowitowy cesarz, tak? No to jest cesarz, najwyższy Bóg, który opiekuje się ziemią i niebem, no i do niego nie wypada stać plecami, tak jak u nas w biurze, tak? Nikt nie siedzi plecami do najwyższego prezesa. Dwa, co to dalej mamy? Tu mamy kacidełka, ale zaraz o tym opowiem. Tutaj mamy kolejnych strażników, to są tak zwane wietnamskie jednorożce. One się różnią od naszych jednorożców z bajek dla dzieci, tak? One nie mają roga. One wygląda jak połączenie lwa i smoka. Ich zadaniem jest chronienie pagody czy świątyni przed wejściem złych duchów. Tutaj po prawej mamy kolejny ołtarzyk. A tu mamy kolejny element prawie każdej pagody, gdzie mamy tak zwane spalarnie, gdzie tutaj się spala fałszywe pieniądze, które daje się w ofierze duchom, żeby raz duchy miały pieniądze u siebie w tej swojej sferze niebieskiej, a dwa, żeby pomogły nam spełnić nasze życzenia. Tak, i tutaj mamy kacidełka. Jest informacja, żeby każdy z odwiedzających wziął tylko jedno kacidełko. Kacidełko się bierze, to tak jak panie nam zademonstrują, i zapala się dla duchów, tak? Tutaj jest taka dzielnica postawiona po to, żeby za dużo ludzi nie wchodziło do środka, żeby nie było tłumnie, a dwa, system wentylacji, który jest w tej pagodzie, nie wyrabiał i tam było po prostu zadymione. To było zadymione, tak? A teraz zapraszamy do pagody. Zanim wejdziemy do pagody, tak, pierwszy trzeba zdjąć tutaj buty. Buty można zostawić tutaj albo tutaj na szafce. Postawimy na szafce, żeby był porządek. I tak, zobaczcie, wchodzimy do pagody i co mamy? Wpierw mamy wysoki próg. Dlaczego jest wysoki próg? On ma dwa zadania. Pierwsze, żeby chronić miejsce przed złymi duchami. Ponieważ złe duchy będą wchodzić do pagody, próg jest wysoki, duchy wtedy podetną się i nie będą drugi raz wchodzić do pagody. A dwa, kiedy wchodzimy, robimy krok i od razu się kłaniamy. W ten sposób oddajemy szacunek Panu Buddzie. Jak już wejdziemy do świątyni, tutaj mamy po prawej dwóch strażników świątyni. Ten pan po prawej to jest duch miejsca, któremu także należy się pokłonić oraz poprosić o możliwość wejścia do świątyni. Ten pan po lewej, to o nim opowiem przy wyjściu. A teraz chodźcie. Musimy być cicho. Tak, tu widzicie, tak jak mówiłem, jesteśmy w pagodzie, tak? I tak naprawdę w pagodzie główną centralną postacią powinien być Budda, ale akurat w tej pagodzie Budda nie jest centralną postacią, ponieważ centralną postacią jest jadowitowy cesarz. I tak jak widzicie, tutaj mamy dwa piękne, rzeźbione w drewnie posągi dwóch strażników pagody. Tu mamy całe piękne rzeźbienia typowe dla chińskiego pałacu, tak? Czyli po chińskim mamy czerwone lampiony, które mają przynieść szczęście, mamy ołtarz i mamy
taki nie za dużą statuetkę Buddy i niedawno dostawili także hinduskie bóstwo. Więc jak widzicie, ta pagoda naprawdę jest takie wielkie poplątanie wszystkich religii, które można znaleźć w Wietnamie, a ten Buddha jest tak dostawiony pod czapę, można powiedzieć. Tutaj mamy zupełne pomieszanie z poplątaniem, tak naprawdę nie wiadomo, czy sam autor wiedział, o co chodzi w tym wszystkim. Tu mamy kolejnego kronikarza, tu mamy panią buddyjską Alakoteshwarę, która to występuje w chińskiej wersji. Tak widzicie, ona siedzi na kwiecie lotosu i tutaj można się do niej modlić o przebaczenie. A tu mamy także chińskiego tego boga śmierci, ale przedstawionego w buddyjskich motywach. A teraz, jeżeli chcecie mieć dziecko albo znaleźć dobrego męża, albo chcecie za coś podziękować, to chodźcie do kolejnego miejsca. Tu mamy 3 modlitwy. Pierwsza modlitwa to kiedy młodzi chcą mieć dziecko, ale jeszcze nie wyszło, więc tutaj przychodzą, modlą się według tej modlitwy o dziecko. Tutaj przychodzą samotni i proszą o znalezienie dobrego partnera. A tutaj jest modlitwa w podziękowaniu albo za dobrego partnera, albo za dziecko, albo w ogóle szczęście w życiu. Tu jest pani Kim Hua, gdzie ludzie przychodzą się modlić o dzieci. To jest ciekawe, że tu nie przychodzą tylko buddyści, ale przychodzą też ateiści, wyznawcy lokalnych wierzeń, jak mówiłem wcześniej, katolicy, jeżeli księdzu się nie powiem. I ta pani tutaj, ona pomaga ludziom zejść w ciążę, a ona jest otoczona 12, można powiedzieć, położnymi, które mają, jak widzicie, figurki małych dzieci oraz swoimi pomocnicami. Tak powiem, że kilka znajomych, znaczy moich żony wspólnych, którzy po ślubie długo nie mogli mieć dzieci, przyszli tutaj, modlili się, no i po jakimś czasie dostawali dobre wiadomości. Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, jeżeli chcecie się pomodlić o pieniądze, to jest bardzo dobre miejsce, ponieważ tutaj mamy konia, którego najpierw trzeba zadzwonić dzwoneczkiem, pogłaskać po pysku. Jak widzicie, tutaj ten pysk jest dosyć, ta farba jest wytarta. Chodzi o to, że dzwonienie dzwoneczkiem i głaskanie po pysku ma przynieść Wam szczęście i pieniądze. Tutaj ten pan na głównym ołtarzu, który się znajduje, od niego są 2 wersje. Wersja pierwsza jest taka, że to jest święto od pieniędzy, czyli do niego też się można modlić o powodzenie w biznesie, czy dobrą pracę. A druga wersja, że to jest pan, który to jest tak jakby władca podziemia, tak? Czyli po naszej śmierci trafiamy przed jego oblicze i on decyduje o naszym losie. Tutaj jest święto od pieniędzy. Jak widzicie, to jest tabliczka, można tam w sklepiku kupić sobie świeczki, zapalić, prosić o powodzenie w biznesie, albo po prostu ofiarować datki. A tutaj przede mną jest główny ołtarz tej świątyni, po pagodzie świątyni, czyli ołtarz poświęcony Jadowitowemu cesarzowi. Jak widzicie, Jadowitowy cesarz, najwyższa rzeźba. 4 osoby wokół niego to są jego takie 4 najbliższe bóstwa, które pomagają mu zarządzać całym bałaganem na ziemi i w niebie. Dalej mamy strażników, mamy mandarynów, mamy ludzi, jakby pracowników administracji. To jest bardzo dobrze oddalone, że w stylu konfucjańskim, także tak samo jest sfera niebiańska i ziemska, a dodatkowo mamy niedawno postawiony ołtarz dla Buddy. Czyli znowu takie fajne poplątanie z pomieszaniem. Tutaj po lewej stronie w sklepiku z dewocjonalniami podczas wietnamskiego czy chińskiego Nowego Roku możemy sobie wylosować przepowiednie z horoskopem na Nowy Rok. A wychodząc ze świątyni z pagody, trzeba podziękować strażnikowi oraz poprosić go, żeby to całe szczęście, które dostaliśmy, żeby mogło wyjść z nami. A w ogóle dzisiaj mam bardzo dobry dzień, ponieważ będąc w pagodzie dostałem od opiekuna pagody mandarynkę ze świętego ołtarza, więc jak widzicie, święty owoc, święta pagoda, będę miał szczęście dzisiaj. Tak właśnie wielu Sajgończyków załatwia sobie szczęście dla każdej sfery życia. W dni świąteczne świątynia Jadowitowego cesarza wypełniona jest ludźmi w każdym wieku, proszącymi łaski dla siebie i bliskich.
Jeśli podoba Ci się ten film, nie zapomnij dać łapki w górę i suba. Dzięki za dziś i do zobaczenia następnym razem. Cześć!